Co roku staram się przygotować propozycje, które według mnie są świetne na początek z deku. Ten film to oczywiście inspiracja, a przy okazji zestaw startowy. Jeżeli taki pomysł na bombki trafia Wam do serducha, to przygotowałam dla Was gotowy zestaw startowy. Link pod tym wideo. Wystarczy kliknąć i wszystkie produkty do zrobienia tych bombek będziecie mieli w koszyku. A za chwilkę w filmie pokażę Wam, co dokładnie zawiera zestaw startowy i jak zrobić takie 3 bombeczki. Bombki plastikowe, a właściwie medaliony o średnicy 12 cm. Zanim zacznę ozdabiać, nierówne elementy brzegów ładnie wypiłowuję papierem ściernym. W zestawie znajdziecie jeden papier ryżowy. Każdy obrazek pasuje do naszej bombki. Do ozdobienia bombek potrzebujemy obrazków 6, a na papierze ryżowym jest 7, więc jakby coś nie wyszło, jest jeden w zapasie. Obrazki trzeba wyrwać, a nie wyciąć i po wyrwaniu powinny się prezentować w ten sposób. A to jest zapas, który mi pozostał, jeden obrazek oraz napisy, które także można wykorzystać do nalepienia na bombki. Może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale obrazki na papierze ryżowym są w 2 wielkościach. Odmierzam cyrklem te 2 średnice i wycinam kółka, dokładnie takiej wielkości. A teraz własnoręcznie trzeba przygotować gąbeczkę. W zestawie dostaniecie klasyczny pędzelek gąbkowy, ale trzeba go odrobinę ulepszyć. Ze zwykłego pędzelka do tapowania, czyli do malowania, musicie zrobić pędzelek artystyczny, czyli specjalny pędzelek, który maluje powierzchnię tylko gdzieniegdzie. W zestawie startowym otrzymacie 2 farby akrylowe, które bez względu na to, jak je zmieszacie, będą świetnie pasowały do obrazka. A teraz przed Wami kolejne zadanie, które brzmi tak. Proszę pomalować bombkę, ale w ten sposób, aby powierzchnia pod papierem ryżowym pozostała biała. Jak widzicie, nic trudnego, bo nasze kółka wycięte z papieru uchronią nam powierzchnię pod obrazkiem przed zamalowaniem. A teraz wskazówki dotyczące samego malowania. Jeżeli chcecie uzyskać delikatny efekt, to po nabraniu farby na pędzel trzeba tą farbę gdzieś trochę wymalować. Czyli nabieracie farbę, a następnie tą farbę trochę wypisujecie albo na kartce, albo na przykład na ręczniku papierowym. Jak mówiłam, farby dobrałam w zestawie tak, aby można je było dowolnie mieszać. Można pokryć bombkę jednolitym kolorem, ale możecie zrobić tak jak ja, czyli starałam się, aby brzegi bombki były bardziej niebieskie niż środek. No i oczywiście wszystkie bombki mogą wyglądać identycznie, ale przecież nie szkodzi, gdy każda Wam wyjdzie inaczej. A pędzelek natychmiast po użyciu wkładamy do wody, w wolnej chwili myjemy i tak Wam może służyć przez wiele lat. Ten zestaw kolorów farb daje pewność, że bombeczki nawet pomalowane różnie będą do siebie super pasowały. W kolejnym etapie przykleimy papier ryżowy. Trzeba wyjąć z zestawu pędzelek oraz klej do deku. Żeby papier ryżowy pięknie przykleił nam się do naszego medalionu, trzeba go ponaddzierać. Jeżeli zrobię 4 do 6 naddarć, to mam pewność, że rysunek świetnie mi się przyklei do powierzchni. No i teraz wystarczy klej rozprowadzić na powierzchni. Tutaj możecie swobodnie wyjeżdżać poza nasze białe kółko, a następnie przyklejacie papier. Odrobina kleju na górę i będzie nam się dużo lepiej pędzelkiem pracowało. Naddarte części obrazka przyklejam po kolei. Robię tak, aby jeden kawałek nachodził na drugi. Wiem, że robią się zakładki i że te zakładki Wy widzicie, ale gdy wszystko wyschnie i ozdobimy bombkę do końca, nie będzie tego widać. Papier ryżowy jest bardzo wytrzymały, więc jeżeli coś nie wyjdzie, to szybciutko można to odkleić, przykleić i z naszym rysunkiem na pewno nic się nie stanie. A jeżeli się stanie, to nie szkodzi, bo przecież mamy plan B, czyli jeden rysunek w zapasie. Bombka schnie, a Wy wyciągacie z zestawu biały olejowy mazak. W przyszłości mazak warto zastąpić konturówką, ale dopóki nie macie odwagi i wyrobionej ręki, to taki mazak Wam się super sprawdzi. Mazakiem po pierwsze wyciągamy najjaśniejsze miejsca na każdym rysunku. Jeżeli nie macie pewności, które to są elementy, to czasami wystarczy trochę zmrużyć oczy i zobaczyć rysunek troszkę niewyraźnie. To jest mazak olejowy i farba, która z niego wypływa, schnie dość długo. Zobaczcie, mogę bez problemu rozmazać śnieg na drzewie, który wyszedł mi trochę za mocno. W drugim etapie trzeba namalować gwiazdki, dużo gwiazdek. Teraz widzicie to w przyspieszonym tempie, ale za chwilę wolniutko pokażę Wam, jak to zrobić. Na razie zwróćcie uwagę, w których miejscach rozmieszczam gwiazdki. Mniej więcej 3 z przodu i z tyłu każdej bombki, a resztę rozrzucam po brzegach.
A prostą gwiazdkę, która zawsze wychodzi, malujemy w ten sposób. Trzeba zacząć od namalowania prostego krzyżyka, a następnie dodać boki gałązek. Gdy gwiazdkę mamy już na takim etapie, między gałązki wrysowujemy zapychacze miejsca. A jeżeli gwiazdkę malujemy na bogato, to na każdym końcu ramienia domalowujemy po prostu kropeczkę. Wygwiazdkowana i wykropkowana bombka wygląda tak. Film instruktażowy, a szczególnie film do zestawu startowego, to nie piekarnia. Mnie się nigdzie nie spieszy, mam nadzieję, że Wam też nie, no to jeszcze raz pokazuję, jak to zrobić. Ale podkreślę jeszcze raz, że zestaw startowy i ten film to tylko moja sugestia, jak można wykonać bombkę za pomocą preparatów w zestawie. Jeżeli nie macie ochoty podkręcać bieli na rysunkach albo malować gwiazdek, a zamiast tego zrobicie kropeczki, to także będzie ok. Każda z nas jest królową swojej twórczości i jeżeli wyjdzie Wam inaczej, to znaczy, że tak miało być i że właśnie tak jest pięknie. Bombki na tym etapie wyglądają już całkiem fajnie, a przed nami jeszcze brokatowanie. I tutaj macie wybór, możecie obrokatować tylko obrazek i na tym skończyć, albo podjąć się dużo trudniejszego zadania i jeszcze obrokatować śnieżynki. Przygotujcie sobie kartkę papieru oraz wyjmijcie ze zestawu brokat oraz klej. A ja już tłumaczę, na czym polega trudność albo jej brak. Wersja łatwa polega na tym, gdy objedziecie klejem obrazek, troszkę to palcem rozbabrzecie, a następnie klej posypujecie brokatem. Czyli teraz brokacik i finito. A jeżeli ma być trudniej, to klej traktujecie jak konturówkę i delikatnie zaznaczacie wszystkie elementy gwiazdki. Warto spróbować, bo klej się do tego świetnie nadaje i raczej nie ma problemu, żeby gwiazdki poprawić klejem. Gdy wszystko, co zaplanowaliście, pokryte jest klejem i jeszcze na mokro, klej posypujecie brokatem. Grubo, bardzo grubo, bo brokat się nie zmarnuje. Nadmiar zsypujemy z powrotem na kartkę, a z kartki z powrotem do pojemniczka. Bombka ozdobiona brokatem wygląda tak. A przed nami ostatni krok, czyli wykończenie. Zawieszki do bombek mogą pozostać złote, a możecie je także przemalować na jeden z kolorów w zestawie. Do zestawu dodane są dwa rodzaje wstążeczek. Błękitna oraz cieniutka biała. Ja wstążeczki zawiązuję osobno. Wydaje mi się, że w ten sposób wyglądają elegancko i są równiej zawiązane. Aby końcówka wstążeczki wyglądała pięknie, trzeba ją przyciąć w ten sposób. Gotowe wstążeczki doklejam i cała gotowa bombka, a właściwie zestaw, prezentuje się tak. Bombki, papier i wstążeczki zostały wykorzystane do zrobienia tej pracy, ale cała reszta zostanie Wam na wiele innych prac. Farby, klej i brokat wystarczą na wykonanie minimum jeszcze 4, może nawet 5 dodatkowych bombek. Więc jeżeli chcecie nimi obwiesić całą choinkę, to właściwie wystarczy dokupić same bombki oraz papier ryżowy. Link do produktów oraz zestawu startowego znajdziecie pod tym wideo. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inspirello.pl i do naszego sklepu.